We współczesnym ziołolecznictwie bez czarnej jest powszechnie stosowany i jest jednym z ważniejszych asortymentów zielarskich. Kwiaty bzu czarnego działają napotnie, moczopędnie, uszczelniają ściany naczyń włosowatych i zwiększają ich elastyczność. Stosowane są powszechnie w chorobach gorączkowych, tak jak i owoce bzu czarnego, które należą do tzw. środków czyszczących krew. Usuwają z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii i trujące toksyny. Używane są m.in. w stanach zapalnych żołądka i jelit oraz jako pomocniczy lek przeciwbólowy w rwie kulszowej i nerwobólach. Niewiele osób wie, że z kwiatów bzu czarnego, poza prozdrowotnymi sokami czy nalewkami, możemy przygotować również pysznego szampana. I właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ten pyszny i orzeźwiający napój. Zapraszam! Do sporządzenia szampana zbieramy baldachy kwiatu bzu czarnego. Oczywiście interesują nas baldachy, które są dobrze rozwinięte, obfite, kremowo-żółte, zdrowe, bez mszyc. Kwiaty nie mogą być przejrzałe, wysuszone ani brązowe. Baldachy kwiatów bzu ścinam za pomocą nożyczek i łapię je do wiaderka, aby nie tracić usypującego się z nich pyłku kwiatowego. Najlepiej byłoby przyszykować sobie skrzynki wyłożone białym papierem i zostawić tak na 2 godziny, aby robaczki sobie z niego wyszły. Ja jak zwykle korzystałam z tego, co było pod ręką i niestety później w moim domu z kwiatów wyłoniła się taka oto istotka. Pająk został bezpiecznie ewakuowany ze słoika i na podwórko. Jednak z nerwów przysypywałam zawartość słoja do reklamówki. Chwyciłam pierwsze, co było pod ręką, więc nie zdziwcie się, że na nagraniach widoczne będą też kwiaty w reklamówce. No ale wracając do prawidłowej procedury zbierania kwiatów, pamiętajmy, aby zbierać je delikatnie i nie strącać przy tym zbyt wiele pyłku. Najlepiej wybrać na zbiory godziny okołopołudniowe w słoneczny dzień. Starajmy się również nie ogałacać krzewu z całości kwiatów, zostawmy przynajmniej połowę dla pszczół i innych zwierzątek, a przede wszystkim uszanujmy roślinę, która daje nam tyle dobra. Zebranych kwiatów nie myjemy ani nie płuczemy, oczywiście ze względu na najbardziej cenny dla nas pyłek. Proponowany przeze mnie przepis jest bardzo prosty. Do sporządzenia szampana będziemy potrzebować 30 dużych baldachów kwiatów bzu, 6 cytryn ze skórką, najlepiej wcześniej wyozonowane, około 1,5 kg cukru na 12 litrów wody oraz naczynie fermentacyjne lub zwykłe duże słoje, które można przykryć, aby zaistniała fermentacja alkoholowa. Do zajścia tego procesu szalenie ważny jest wspomniany już wcześniej pyłek kwiatowy, a dokładniej chodzi o tak zwane dzikie drożdże w nim mieszkające. Dlatego kwiaty zbieramy tylko w czystych miejscach, z dala od dróg i zanieczyszczeń. Spotkałam się z przepisami, gdzie ze względów bardziej prozdrowotnych zaleca się miód zamiast cukru. Osobiście nie widzę tutaj jednak takiej konieczności. Oczywiście można z tego skorzystać, ale tak realnie, zwyczajnie byłoby mi szkoda dobrego miodu do tego przepisu, ponieważ słodzidło i tak ostatecznie zjedzą drożdże. Pamiętajmy również, że w przypadku tego przepisu nie sprawdzi się również ksylitol, ponieważ nie pobudzi on procesu fermentacji. Można spróbować z niego skorzystać ewentualnie w późniejszej fazie produkcji szampana, jeżeli zamiast wytrawnego szampana wolelibyście słodki. Zebrane kwiaty bzu należy obciąć z zielonych końcówek, które są dość gorzkawe w smaku, i wrzucić do naczynia fermentacyjnego. Ja przygotowuję szampana w 3 dużych słojach. Cytryny czyścimy, ewentualnie ozonujemy, kroimy i dodajemy do słoików. Z cukru i wody robimy syrop i wystudzonym syropem zalewamy kwiaty bzu i cytrynę. Pamiętajmy o tym, aby syropu nie zagotować, a kwiaty zalewać tylko ostudzonym syropem.
Tak przygotowane słoiki przykrywamy bądź zakręcamy, jednak niezbyt szczelnie i odstawiamy w miarę ciepłe miejsce, aby ruszyła fermentacja. Słoiki zostawiam lekko niedokręcone, ponieważ fermentacja z użyciem kwiatów bzu czarnego przebiega często bardzo burzliwie. W zależności od temperatury bardzo możliwe, że fermentacja ruszy u Was już w pierwszy dzień. Zauważycie to po tym, że kwiaty zaczną wychodzić mocno na wierzch, a całość zacznie się pienić. I właśnie z racji tego, że fermentacja mocno pracuje, słoik raz dziennie odkręcam i mieszam, tak aby kwiaty z powrotem zanurzyć w płynie. De facto ten napój już po 2 dniach od ruszenia fermentacji nadaje się do picia. Można go popijać wcześniej przelewając do butelek i chłodząc. Można go również rozcieńczyć z wodą. Ja jednak fermentuję go przez tydzień i po tym czasie przelewam do butelek na wytrawnego szampana. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak dokładnie to robię, zapraszam Cię za tydzień do kolejnego odcinka, w którym gotowy napój przeleję do butelek. Już teraz serdecznie Cię na niego zapraszam. A jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw mi subskrypcję, daj łapkę w górę lub zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Możesz też ustawić sobie dzwoneczek, aby nie przegapić następnego odcinka. Dzięki, że jesteś. Pozdrawiam.